dzisiejszym filmie opowiem Wam o kolejnej roślinie. Jest to piękna roślina ozdobna, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że ma ona również wiele właściwości leczniczych. A mowa o lilaku pospolitym. Pokażę Wam, co można z niego zrobić i jak ja to robię. Zapraszam serdecznie do oglądania. Właśnie jesteśmy z córką na spacerze i znalazłyśmy krzewy bzu lilaka. Z pewnością wszyscy go znacie. Jest to piękny krzew, który kwitnie od początków maja. Wyróżnia się pięknymi, pachnącymi kwiatami, zebranymi w bardzo duże kwiatostany. Kwiaty mogą występować w różnych kolorach, od białego przez różowe, fioletowe do purpurowego. My akurat dziś znalazłyśmy fioletowe. Bez-lilak pięknie zdobi nasze ogrody. Ja właśnie jesienią sobie posadziłam taki bez w ogródku. Co prawda jeszcze trochę czasu minie, zanim urośnie, ale wtedy każdego lata będę mogła z niego korzystać. Oprócz tego, że bez-lilak jest rośliną ozdobną, to posiada również wiele cudownych właściwości leczniczych. Surowcem leczniczym są zarówno kwiaty, jak i liście. Bez-lilak działa przede wszystkim przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, bakteriobójczo, przeciwwirusowo i moczopędnie. Stosuje się go do leczenia przeziębienia, kaszlu, przy bólach reumatycznych, bólach głowy. W tym celu należy przyłożyć liście bzu do czoła i skroni. Pomaga też przy chorobach skórnych, np. trądziku, wypryskach, trudno gojących się ranach. Tutaj należy w miejscach problemowych przykładać papkę ze zmielonych liści bzu. Lilak pospolity działa również odtruwająco na cały organizm i wzmacnia jego odporność. Pomaga także przy problemach z wątrobą, sercem i nadciśnieniem. Żeby wykorzystać jego wspaniałe właściwości, można to robić na wiele sposobów. Ja dzisiaj przygotuję napój z bzu lilaka oraz fermentowane kwiaty. A więc nie przedłużam i biorę się do pracy. Do zrobienia naparu lub napoju potrzebujemy same kwiatki. Należy je poobrywać w ten sposób, żeby nie było żadnych zielonych łodyżek. Wtedy napój byłby gorzkawy. Najlepiej zaproście do pomocy domowników. Ja właśnie robię to z córką. Jest to fajna okazja do wspólnych rozmów i spędzania wolnego czasu, a także uczenia młodego pokolenia prostych sposobów na zdrowe życie. Także wcześniejszy wypad w poszukiwaniu bzu stanowi fajną okazję do integracji rodziny. Teraz pokażę Wam, jak szybko zrobić herbatkę z takich kwiatków. 1 łyżkę kwiatków bzu wsypujemy do kubka i zalewamy szklanką gorącej wody. Zaparzamy pod przykryciem przez około 15-20 minut, po czym odcedzamy. Do gotowej herbatki po jej ostudzeniu dodajemy trochę miodu oraz plaster cytryny. I już jest gotowa do picia. Jest naprawdę pyszna i do tego bardzo zdrowa. Taką herbatkę pijemy między posiłkami od 2 do 4 razy dziennie, w zależności od stanu zdrowia. Można też zrobić od razu większą ilość herbaty, wystudzić ją, dodać do niej miodu oraz cytryny i wtedy mamy lemoniadę z bzu na cały dzień. Serdecznie polecam, szczególnie na upalne dni. Aby otrzymać takie sfermentowane kwiaty, należy najpierw włożyć je do słoika i szczelnie zakręcić. Słoik z kwiatami wkładamy na około 2-3 godziny do piekarnika nagrzanego do 50 stopni z funkcją góra-dół. Co jakiś czas musimy porządnie wstrząsnąć, wtedy szybciej się sfermentują. Gdy się już sfermentują, to znaczy będą miały taki piękny karmelowy kolor, to wtedy wyjmujemy je ze słoika i wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
Tak przygotowane wkładamy do piekarnika nagrzanego do 50 stopni z funkcją góra-dół i suszymy do całkowitego wysuszenia. Oczywiście można je suszyć także na dworze, w jakimś zacienionym, przewiewnym miejscu, tak jak to się robi z wszystkimi ziołami. Tak wyglądają ususzone kwiaty. O, tutaj słychać nawet jak szeleszczą. No i takie wysuszone kwiaty przekładamy teraz do słoika i trzymamy w zacienionym miejscu, na przykład w szafce kuchennej czy w piwnicy. Kiedy mamy ochotę lub potrzebę, to robimy sobie z nich herbatę. Przepis jest prosty. 1 łyżkę zalewamy szklanką wrzątku i zaparzamy przez około 15-20 minut pod przykryciem, po czym odcedzamy. Taka herbatka ma lekko karmelowy smak i wiele właściwości zdrowotnych. Pijemy ją między posiłkami od 2 do 4 razy dziennie, w zależności od stanu zdrowia, tak jak poprzedni napar. Picie takiej herbatki może pomóc w takich dolegliwościach jak stany zapalne krtani i oskrzeli, choroby reumatyczne, wrzodziejące zapalenie jelit, zespół jelita drażliwego, hemoroidy. Pomaga także przy przeziębieniu, różnych infekcjach, w tym układu moczowego i płciowego. Picie takiej herbatki działa także wspomagająco przy chorobach pasożytniczych. Aby zniwelować drobne zmarszczki w celu poprawienia elastyczności skóry, likwidacji przebarwień, należy wystudzonym naparem przemywać miejsca problemowe na skórze. Wystudzony napar można też stosować do płukania jamy ustnej czy gardła, gdyż taki napar działa łagodząco na stany zapalne błon śluzowych. Przy zapaleniu spojówek czy przemęczeniu możemy też robić z niego okłady na oczy. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia za tydzień.